Witajcie, wracamy do budowy modelu pancernika Yamato. Dzisiaj w planie mam dokończenie nadbudówki, a potem danie główne, czyli działa kalibru 460 mm, które od razu pomalujemy i przy okazji powiem parę słów na temat wybranego podkładu i farb do tego modelu. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam do oglądania. Ostatni odcinek zakończyliśmy na etapie takiego tymczasowego montażu nadbudówek, ale brakuje tutaj jeszcze kilku elementów, o których informuje nas punkt 7 instrukcji. Żeby to uzupełnić, zdemontuję poszczególne fragmenty, które i tak przyklejone będą na stałe prawdopodobnie dopiero po malowaniu. Mamy tutaj platformę, do której przyklejam fototrawiony fragment pokładu i całość umieszczam przed kominem. Na nadbudówce należy zamontować jeszcze 4 małe dalmierze. Okazuje się, że 2 z nich znajdują się na łączeniu nadbudówki mostka dowodzenia z całą podstawą. Dlatego uznałem, że lepiej będzie tą nadbudówkę już teraz przykleić razem z dalmierzami i nawet w takiej postaci malowanie nie powinno być problematyczne. Na pewno osobno zostawimy komin i maszt, bo malowanie tego w całości byłoby dosyć kłopotliwe. W punkcie 8 instrukcji mamy do zrobienia łącznie 26 kompletów działek, ale to zostawię na później, bo są to działka, które będą umieszczone bezpośrednio na pokładzie i będę je przyklejał dopiero po malowaniu pokładu. Potrzebne będą na razie tylko 4 stanowiska karabinów maszynowych, które mają znaleźć się na drugim i trzecim dziale głównym. Te działka zostały dodane dopiero pod koniec wojny do uzbrojenia Yamato, a więc jeśli macie model tego pancernika, który jest wersją wcześniejszą niż ta z 1945 roku, to tych karabinów na wieżach dział głównych nie będzie. 2 wieże dział nawiercam od spodu, aby umieścić w nich karabiny w odpowiednim miejscu. Na wieżach ma się też znaleźć kilka elementów fototrawionych. Dookoła każdej z wież przyklejam drabinki, a z tyłu drzwi ze schodkiem i zadaszeniem.
Pod skrajnymi działami wkleję takie podesty, które wcześniej trzeba odpowiednio uformować. Tak jak mówiłem na początku budowy, same 460 mm działa będą zmodyfikowane. Zamiast tych plastikowych wykorzystam metalowe odpowiedniki z firmy Aber. Plastikowe lufy z zestawu nie są wcale najgorsze. Na pewno rzuca się w oczy brak otworu wylotowego, ale zdaje mi się, że tutaj projektanci modelu założyli, że będą to armaty z założonymi osłonami. Wskazuje na to ta poszerzona końcówka lufy. Sama lufa bez osłony ma bardziej gładkie zakończenie. W każdym razie zostaję przy opcji z metalowymi lufami Abera. Odcinam lufy plastikowe, zostawiając tylko tą osłonę jarzma. Trzeba teraz nawiercić otwory o średnicy dokładnie 1 mm w tych osłonach. Te fragmenty plastiku mają imitować taką jakby plandekę, którą osłonięte było właśnie jarzmo armaty. Kolor tej osłony będzie inny niż całej reszty działa, dlatego uznałem, że wygodniej będzie pomalować poszczególne elementy osobno. Po przygotowaniu wszystkich potrzebnych części i sprawdzeniu, czy do siebie pasują, możemy przejść do pierwszych w tej budowie prac malarskich. Jako podkład do tego modelu wybrałem czarny podkład firmy Mr. Hobby, dokładnie Mr. Finishing Surfacer 1500. Wybór padł na ten podkład z kilku powodów. Zacznijmy od koloru. Uznałem, że czarny będzie tutaj najlepszą opcją. Mamy szary plastik, całe mnóstwo zakamarków i małych części. Jeżeli użyłbym szarego podkładu, to trudno byłoby dostrzec, które miejsca są już pomalowane. To samo potem przy malowaniu kolorem głównym, który nie licząc pokładu i kilku detali też jest szary. Także mając pomiędzy szarym plastikiem i szarym kolorem głównym podkład, który jest czarny, będzie po prostu łatwiej malować i uzyskać pełne krycie. Czarny kolor dodatkowo daje możliwość późniejszego cieniowania kolorem bazowym. Druga rzecz to rodzaj podkładu. W poprzednich modelach pewnie pamiętacie, że używałem raczej podkładów akrylowych. Tutaj jednak mamy już metalowe elementy, z którymi podkłady akrylowe nie dogadują się najlepiej. Po trzecie, ten numerek, który widzicie w nazwie 1500, oznacza, że jest to podkład o wysokiej gradacji i powierzchnia po malowaniu nim będzie idealnie gładka. Na tym poziomie detali, jaki mamy w skali 1 do 700, jest to jak najbardziej wskazane. Podkład rozcieńczyłem Mr. Leveling Thinnerem w proporcji 1 do 1. Malujemy cienkimi warstwami do uzyskania pełnego krycia, ciśnienie na poziomie 1 bara. Farbą główną będzie Tamiya LP12, która będzie najbardziej odpowiednia do Yamato. Można też użyć odpowiednika tego koloru, farby akrylowej XF75 lub też jeśli nie posiadacie aerografu, farba w sprayu Tamiya TS66. Ogólnie malowanie takiego modelu pędzelkiem nie jest raczej dobrym pomysłem. Przy takiej ilości detali trudno będzie uzyskać jednolitą warstwę bez zalewania ich, także w przypadku braku aerografu zdecydowanie lepiej będzie zaopatrzyć się w farbę w sprayu i w przypadku takiej farby
podkład właściwie nie będzie już konieczny. Farbę LP12 rozcieńczyłem również Mr. Leveling Thinnerem, ale już nieco bardziej. W proporcji 2:1, dwie części rozcieńczalnika na jedną część farby. Takie większe rozcieńczenie pozwoli na lepszą kontrolę przy malowaniu i można spróbować wykonać jakieś delikatne cieniowanie. Krycie bardziej rozcieńczonej farby jest mniejsze, także łatwiej właśnie takie cieniowanie będzie nam wykonać. Jeśli chodzi o osłony, to instrukcja sugeruje pomalować je na kolor biały XF2. Myślę, że taki kolor będzie wyglądał trochę nienaturalnie i z drugiej strony, nawet jeśli na początku służby Yamato te osłony były białe, to po 4 latach na morzu raczej zmieniły już kolor na taki beżowy, powiedzmy. Użyję tutaj koloru Tamiya XF57 Buff. Kiedy wszystko mamy już gotowe, przyklejam działa do osłon klejem cyjanoakrylowym, a następnie montuję je w wieżach. Tutaj użyję kleju Tamiya Extra Thin, ale tylko dlatego, że mam jeszcze dostęp do miejsca łączenia od spodu. Pozwoli to też ustawić jeszcze działa w takiej samej pozycji, żeby nie było jedno wyżej, drugie niżej. Przy użyciu kleju cyjanoakrylowego ciężko byłoby już manewrować częściami. Na dzisiaj to wszystko, jeśli chodzi o budowę Yamato. Przed nami na pewno jeszcze kilka odcinków. Nie wykluczam, że w międzyczasie pojawi się na kanale dla odmiany może jeden filmik z budową prostego modelu od początku do końca z malowaniem pędzelkiem. Coś, co będzie wartościowe dla osób dopiero przymierzających się do rozpoczęcia przygody z modelarstwem. Taka powtórka z podstaw. Myślę, że co jakiś czas warto odświeżać te najbardziej podstawowe informacje. A tym z Was, którzy tęsknią za modelarstwem samochodowym i budowa Yamato to nie jest Wasza bajka, chciałem polecić pewien kanał, który kilka dni temu założył, za moją namową zresztą, nasz kolega i stały klient Grzegorz. Kanał nazywa się Model Axe i na początek znajdziecie tam relacje z budowy modelu Ferrari Mythos. Link do kanału znajdziecie w opisie. Oglądałem przedpremierowo początkowe odcinki i z czystym sumieniem polecam. Grzegorz prowadzi relacje w fajny sposób, testuje różne rozwiązania i myślę, że można podpatrzeć u niego kilka ciekawych pomysłów. Prosił na początku o cierpliwość i wyrozumiałość, także dla formalności przekazuję tą prośbę, ale myślę, że jest niepotrzebna. Niech takich treści powstaje jak najwięcej. Dzięki Grzegorz, że Ci się chciało i trzymam kciuki za efekt końcowy Mythosa. Bardzo dziękuję też wszystkim z Was, którzy wypełnili ankietę dotyczącą warsztatów. Naprawdę wiele to dla nas znaczy i teraz dużo łatwiej planować będzie nam kolejne etapy tego projektu. Pojawiło się kilka naprawdę ciekawych pomysłów i teraz to wszystko analizujemy, a o postępach czy też decyzjach w tym zakresie będę Was na pewno informował. Jeszcze raz dziękuję i już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!